witam Was bardzo serdecznie w takim specyficznym odcinku. Nazwijmy go kolejnym odcinkiem Plotcastu. Bardzo dawno się nie widziałyśmy w ten sposób, bardzo dawno nie zapraszałam Was na zaplecze swojej pracy, a mam taką w sobie chęć, żeby troszeczkę więcej tego, co od drugiej strony plotki się u mnie dzieje, żeby troszeczkę więcej Wam pokazać. W tym roku mija dokładnie 10 lat, odkąd plotka powstała. Ja też nie wierzę, że to już jest taki czas i że to już tak długo, a ponieważ ta rocznica, można powiedzieć, taka piękna i okrągła, to postanowiłam po 10 latach w końcu zorganizować sobie porządne miejsce pracy. Postanowiłam stworzyć w swoim domu taką pracownię z prawdziwego zdarzenia. Pracownia to może będzie dużo powiedziane, taki kącik, pracownię, która będzie typowo tylko i wyłącznie dla mnie do pracy. Mam sobie, nie wiem czy to lata lecą i dlatego tak jest, czy dlaczego, ale mam sobie ogromną potrzebę posiadania takiego miejsca, takiego tylko dla mnie, takiego właśnie skierowanego na moją pracę. Potrzebuję go też ze względu na oczywiste rzeczy, czyli że jak ja tam usiądę, to ja wiem, że ja wyszłam, w cudzysłowie, wyszłam do pracy i jak już usiadłam, to mam tam siedzieć i pracować i koniec. I nic mnie nie rozprasza. Mam ogromną potrzebę zorganizowania w ten sposób swojego miejsca. Za chwilę pokażę Wam fragment wideo, które Wam udowodni i pokaże, że do powstania tej mojej tak zwanej pracowni, tego mojego kącika pracy z pełnego zdarzenia jest bardzo daleka droga. Bardzo, bardzo daleka droga, naprawdę. Ale postanowiłam pokazać Wam dzisiaj pewien element wystroju, wyposażenia tego mojego przyszłego miejsca pracy, który już mam i który, mam nadzieję, zmotywuje mnie i mojego męża też trochę do tego, żebyśmy się po prostu rzeczywiście zabrali za temat i zorganizowali to moje miejsce pracy jak najszybciej, bo tak jak wspomniałam, mam w sobie tę potrzebę ogromną, żeby te wszystkie rzeczy związane z pracą umieścić w jednym miejscu. Do teraz było tak, że ja mam przeróżne białe blaty w domu i w przeróżnych miejscach, gdzie te białe blaty były, to ja tam rozkładałam z tą moją pracą, bo jak nagrywam tutoriale, czy jak robię zdjęcia, zazwyczaj jest mi potrzebna po prostu biała, płaska powierzchnia, więc po prostu latam z tymi statywami, z tymi lampami i w ogóle bez sensu. Więc dzisiaj mam już element wyposażenia taki najważniejszy, kluczowy tego mojego przyszłego miejsca i ten element stoi właśnie za mną. To jest moje absolutnie wymarzone biurko. Tak jak wspomniałam, będzie to takie centrum dowodzenia i mam nadzieję, że posiadanie go właśnie zmotywuje mnie do tego, żeby przyspieszyć troszeczkę pracę nad resztą pracowni. Bardzo marzyłam o biurku, której ma regulowaną wysokość. Jest mi to potrzebne, jest to potrzebne już również mojemu kręgosłupowi. Moja praca polega głównie na siedzeniu, taka prawda, więc to, żebym mogła raz na jakiś czas podwyższyć sobie blat, wstać, gdzieś tam się nawet może poruszać, opuścić ten blat i tak dalej, jest mi to po prostu niezbędne wręcz dla zdrowia, więc marzyłam o czymś takim i mam moje wymarzone biurko, to jest biurko FlexiSpot E7 Pro. Dokładne namiary na moje biurko zostawiam Wam oczywiście w opisie i ponieważ właśnie mam ochotę zaprosić Was troszeczkę na zaplecze mojej pracy, to przygotowałam takie krótkie wideo, taki można powiedzieć teledysk z unboxingu tego biurka. W tym wideo po raz pierwszy na kanale Plotka Design wystąpi mój mąż oraz jego fantastyczny pomocnik, który będzie go bardzo tak rzetelnie wspierał w budowie tego biurka. Zresztą to za chwilę zobaczycie, no nie będę przedłużała. Testy, unboxing, a potem testy mojego biurka. Zobaczycie jakie już na następnym kafelku. Oglądamy.
Co to jest? To B jeszcze. Śrubki B? Śrubki B zostały, chyba to jest z innego blatu. A nie, tu jest B, patrz. Tu można przykręcić. Nie trzeba, no bo to co, no, trzyma się, będzie się trzymać. Trzyma się? Tak. I tak się będzie trzymać. No okej. Pyk. Pyk. Fajne. I tutaj mamy góra, dół. LEDowy wyświetlacz nam pokazuje, jak wysoko jesteśmy. Tutaj możemy również wprowadzić blokadę, żeby dzieciaczki nam właśnie nie jeździły góra-dół. I mamy 4 również elementy, które możemy sobie zaprogramować pod siebie. Dobra, słuchajcie. Biurko ma w specyfikacji, że ma udźwig do 160 kg. W związku z tym postanowiłam się na nie władować i zobaczyć, czy ono da radę ze mną. Tak, góra-dół, góra-dół. Ale jesteś pewien, sprawdziłeś to? Ale tak nie, że no tam sprawdziłem, nie? Tylko tak sprawdziłem. Tak sprawdziłem, tak kropka, wykrzyknik, tak? Sprawdziłem, na pewno. No dobra. Psa! Wskoczyłam i jak wskakiwałam, to rzeczywiście było stabilnie. Jak jest 160 kg, to jeszcze jest dużo zapasu, jeszcze bym ze 2 tutaj koleżanki mogła przyjąć. Z takich szczuplejszych koleżanek. No ale zobaczmy, jak ono da radę. Tak ze mną właśnie. Góra-dół. Uwaga. No człowiek nie byłby sobą, gdyby trochę się tutaj nie powygłupiał i nie pobawił. Zaraz wyjadę poza kadr. Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Na pewno nie będę tego moim dzieciom pokazywała, bo różnie to się może skończyć, ale... Ui! To znaczy, wiecie, ja się teraz wygłupiam, a wiecie, czemu ja to sprawdzam? Sprawdzam przede wszystkim ze względu na maszyny do szycia. Ze względu na maszyny do szycia, które bywają ciężkie i bywają solidne, a mi zależało też na tym, żeby to biurko dało radę z taką być może lepszą i cięższą i większą maszyną do szycia, którą być może będę chciała sobie kupić, więc już postanowiłam się przygotować do tego ewentualnego zakupu i biorąc pod uwagę to, jak świetnie idzie zabawa ze mną góra-dół, to myślę, że z maszyną do szycia biurko też sobie bez problemu poradzi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się ubawiłam przed nią. Zastanawiam, ja sobie zrobię tam właśnie, tak jak pokazywałam na tym elemencie tam sterującym, żeby mi dzieci nie jeździły, bo to jednak jest niebezpieczne, ale no czasem i dorosły potrzebuje się chwilę pobawić, także zabawa była przednia przy testowaniu biurka, ale już przynajmniej nie mam żadnych wątpliwości, że wszystko, co kobieta ma w torebce, na biurku i plus maszyna do szycia, że to się wszystko po prostu zmieści stabilnie, pięknie, będzie mogło leżeć na biurku. Nie no, żartuję. Oczywiście się postaram trzymać porządek, bo ten blat musi pozostać jak najdłużej przepiękny. Blat jest bardzo fajny, bo ja sobie zamówiłam taki wyżłobiony, żeby było właśnie tak super wygodnie i ergonomicznie. Jestem pewna, mnie już to zmotywowało. Ja już bym najchętniej ruszyła do pracy i do organizacji mojego miejsca pracy. Mój mąż może nie jest jeszcze dziś aż w takim entuzjazmie w tym zakresie, ale myślę, że wszystko przed nami. A teraz, kochane, pokażę Wam, co tam dalej u nas będzie się działo, co tam dalej u mnie na szydełku, na drutach i na maszynie. Zauważcie, że zazwyczaj jak się widziałyśmy i rozmawiałyśmy o tym, to ja mówiłam tylko co u mnie na szydełku, a teraz muszę już powiedzieć co i na drutach i co i pod stopką maszyny, także rozwój plotki przez te 10 lat jest niezwykły. Za mną stoją świeżutkie torebki, które zostały uszyte ze sznurka do szycia. Jeżeli jeszcze nie widziałyście tutorialu na tę torbę, tę tutaj, to zapraszam i zachęcam. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz na lato, naprawdę, przede wszystkim. Taka torba kosz, którą można sobie wziąć na urlop, do której można wszystko na plaży napakować, no po prostu rewelacja. I naprawdę na zwykłej, domowej maszynie, najzwyklejszej, ja mam tylko i wyłącznie taką maszynę na razie. Tylko i wyłącznie na takiej maszynie próbowałam szyć i to się udało, więc zachęcam Was gorąco. Tutaj leży bawełenka, z której będzie powstawała torebka. Torebka na bazie kwadratu babuni, ale z różą. Jak pokazałam Wam kwadrat babuni z różą, to też pojawiły się
sugestie, że super byłby z tego sweter albo super byłaby torebka, więc taki właśnie jest plan, żeby coś takiego powstało. Natomiast najszybciej, kolejny po tym vlogu naszym, po tym naszym plotkaście, kolejny film, jaki się pojawi na kanale, to na pewno będzie torebka ze sznurka poliestrowego, więc wjeżdżamy w tę wiosnę i wjeżdżamy w to lato, tak jak zawsze u mnie to było przez te ileś tam lat, bo ile kanał ma, to niestety nie policzyłam. Może policzę do następnego odcinka, ale zawsze tak było, że wiosna i lato było pod kątem, przede wszystkim pod kątem torebek i myślę, że tak będzie również w tym roku, że sporo tych torebek latem powstanie. Więc ja też jestem bardzo otwarta i pamiętajcie o tym, jestem bardzo otwarta na Wasze sugestie dotyczące nowych tutoriali, więc jeżeli macie jakieś potrzeby specyficzne, widziałyście gdzieś coś tam, jakiegoś na szydełku robionego, co bardzo chciałybyście zobaczyć w formie tutorialu, zawsze możecie mi podesłać gdzieś na Instagramie, na Facebooku. Ja się bardzo często odnoszę pozytywnie do takich próśb. Na drutach, co na drutach? Na maszynie pokazałam, na szydełku powiedziałam, co się będzie działo, natomiast na drutach póki co robię rzeczy tylko i wyłącznie dla siebie i dwie z nich chcę Wam pokazać. Obie to są rzeczy, które tworzę na bazie moich łupów z targów z wiosennej edycji Wool Fashion. To będzie kardigan na lato. Jak widzicie u mnie róż i już po prostu cały czas i bez przerwy. Kardigan taki w paseczki i to są plecki, prawda, że cudne? Wiecie, że to jest włóczka bawełniana? To jest włóczka bawełniana, ona jest ze sklepu Biferno, to jest marka Lendu Nord i włóczka się nazywa Plume się pisze. I to jest włóczka, która jest bawełniana. Serio. Taki piękny sweterek powstanie u mnie na lato. To robię tak tylko dla siebie, to tutaj nie mówimy o tutorialu. Natomiast druga rzecz to jest taka leciusieńka chmurka, no znowu coś w stylu różowo-fioletowym. Leciusieńka chmurka robiona z włóczki, to jest jakaś alpaka. Cieniutka, nie pamiętam, kurczę blade dokładnie, jak będziecie chciały, to jak zrobię więcej, no to wtedy jak będę pokazywała Wam całość, no to Wam dokładnie powiem. I ostatnia rzecz, którą u mnie słychać i którą na pewno zobaczycie, na pewno najszybciej na Instagramie czy na Facebooku będzie informacja, to jest gwiazda, którą Wy słabo widzicie, bo macie ją rozmazaną, ale ją prezentuje mój cudowny manekin. Manekin ma na imię Rachel, być może pamiętacie dlaczego i być może pamiętacie, kiedy nadałyśmy wspólnie mu to imię. Jeżeli byłyście ze mną parę lat temu, to wiecie. Rachel prezentuje lekko zamazany topik na lato, który będzie wydany w formie wzoru szydełkowego. To jest bluzeczka, która jest dwustronna, z dwóch stron ma inny kolor i jest wykonana z kokonka. Myślę, że to będzie coś fajnego i coś sympatycznego. Moje obserwatorki z Instagrama już widziały na stories 2 razy chyba, jak występowałam w tym topiku i to myślę, że już niedługo również się pojawi. I ostatnia taka malutka informacja, taki sneak peek można powiedzieć, to obserwujcie koniecznie, co też u plotki będzie się działo, ponieważ po kilku latach, chyba 2, od zamknięcia całkowitego pasmanterii internetowej, być może pamiętacie, sklep zrobiłam sobie.pl, w którym obecnie wystawiam moje wzory szydełkowe i e-booki marketingowe, był przede wszystkim pasmanterią internetową, w którym było mnóstwo produktów. Jak będziecie pilnie obserwować, to być może już niedługo na tym sklepie i na tej stronie pojawią się ponownie po 2 latach przerwy niektóre, nie wszystkie, ale myślę, że fajne i sympatyczne produkty fizyczne, typowo dla rękodzielniczek. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą i spodobają. Oczywiście, jak już będzie na pewno o czym będzie już to wszystko zrealizowane i będzie o czym mówić, no to ja przyjdę do Was z informacją i zaproszę Was na zakupy. A dzisiaj myślę, że to już będzie wszystko. Jestem ciekawa, czy Wam się podobają takie zapleczowe filmiki. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać. Mnie było Was bardzo, bardzo miło gościć w tej mojej póki co jeszcze prowizorycznej pracowni, ale mam nadzieję, że Wam również było przyjemnie. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Was ponownie
do odwiedzin w mojej pracowni i do oglądania tutoriali, które już niedługo się pojawią. Do zobaczenia!